Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj wyjątkowo zwiedzimy sobie ruiny pałacu, ale piękny. Jedne z piękniejszych ruin, jakie widziałam. No słuchajcie, jak już ona zaczęła mówić, że jest pięknie, to musi być naprawdę pięknie. A wiesz, jaki on był kiedyś piękny, jaki musiał być piękny za czasów świetności? Ale powiem Ci, że to jest... To jest własność Moesów była. I oni wybudowali... To byli jacyś arystokraci? Tak, niemieccy. W 1880 wybudowali i była tu ponoć sala lustrzana. Wyobrażasz sobie, jak wchodzi do Sala sali lustrzana? Czyli takie jak gabinet krzywych zwierciadeł? Nie wiem, czy były krzywe. I pewnie o tym milczy. Ale ja widziałem takie coś w Konanie Barbarzyńcy. Takie coś było. Że była sala luster. Tak? Albo gdzieś też to było, kurczę. Słuchajcie, nie wiem, czy idziemy tą ścieżką, czy idziemy naokoło, a potem dopiero tutaj? Nie, może obejdźmy go. Ale jest piękny. I słuchaj, on ma zapach. Czujesz zapach? Ale zapach, tak. Zobacz, jaki ogromny park. Ten park był urządzony w stylu angielskim. Musiało być przepięknie. A niektóre drzewa mają po 4 metry w obwodzie, takie stare. Ale zobaczcie, to są kamienie. Prawdziwe kamienie, takie stąd, z tych rejonów na to wygląda. Popatrzcie, tam jeszcze skrawki jakiejś rynny. I te ptaszki śpiewające. Albo jesień. Znaczy jesień, wiosna. Jesień. Nie chcę już jesieni. Patrzcie tutaj. A od razu tu wejdę. Wow. Jacie. Ale tu pięknie. Słuchajcie. Ale ruiny. Naprawdę. O kurczę. Ale to wygląda. Zobaczcie, tam widać, że się paliło. Jedna krokew jest spalona i dach się palił. Można to jeszcze dostrzec. On się palił w On się palił 2 razy. 1910. Tak, ale I potem w 89. Ale tak szybko ugasili. Tak. Tak. Ale 89? Tak, bo tu był taki ośrodek dla turniej młodzieży. Aha, no wiem, coś takiego było faktycznie. Czytałem też. I on się spalił praktycznie doszczętnie i nie było sensu go już remontować. Natomiast ten pożar w 1910 szybko ugasili i odbudowali go, odremontowali. Ale w 1945, bo jak czytałaś mi to na głos w samochodzie, to on został przejęty przez państwo, tak. przez komunistów. Moesów po prostu wysiedlili stąd, oni się musieli spakować i odjechać. Zobacz, to było wejście na wieżę, zobacz, jak były schody. Czy tutaj można normalnie było wejść na wieżę? I faktycznie tu jeszcze są skrawki schodów tutaj takich drewnianych, które szły naokoło. Tam już potem u góry nie ma, tylko widzicie, i to też się paliło, bo to jest całe w takiej sadze jakby, a tutaj też to jakoś spadło. Zobaczmy tędy. Wow. Tam jeszcze są skrawki dachu, widzicie? Wiszącego. Skrawki dachu. Spróbuję tu wejść do tej okiennicy. Mam nadzieję, że nie spadnę. O! Zobaczcie sobie tutaj. Jakieś sznurki takie podtrzymujące. Ale wygląda to naprawdę niesamowicie. Tamte drzewo już oparło się o tą ścianę. Przypuszczam, że lada moment zmiażdży to wszystko. Tu kilka kondygnacji było z tego, co widzę. Kondygnacji było tutaj więcej niż może 3 może. To takimi trochę... No to jest niesamowite, powiem Ci.
tutaj na próżno szukać jakichś artefaktów takich, które gdzieś tam leżą, bo przypuszczam, że to już jest wszystko pozabierane. Tu jakaś ściana, jakieś przejścia, albo to są jakieś kominy może, jakieś wieżyczki. Zobaczcie, jak ta ściana tutaj wisi. Przypuszczam, że tam taka sosenka rośnie, a tutaj być może była jakaś kaplica i w tych takich wnękach może byli święci, ale na każdym piętrze. Tam widać znowu, że się krokwia czy okiennica paliła. Tutaj przejście takie. Tu. Lubię takie ruiny, przechadzać się. O! Bardzo mi to przypomina ten jeden z naszych pierwszych pałaców, ale ten jest ładny, bo on jest taki jeszcze, dużo rzeczy jest zachowanych. Jak tak popatrzycie, zobaczcie tą wieżę właśnie. O, i tam nawet troszkę się dach uchowało. Jaki piękny to musiał być dach. I na górę można było wejść i widzieć całą okolicę. I tam ten piękny zachód słońca i ten bluszcz. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I ta wieża. I wyobraźcie sobie teraz, że na tej wieży tam w oknie wystaje taki długi warkocz. Księżniczki oczywiście. Ola przed chwilą tam była jako księżniczka w tym okienku. Tu aż ciężko coś mówić, ponieważ słychać te ptaki, które są niesamowite. One za chwilę będą kładły się spać, jeżeli tak można powiedzieć o ptakach. Tutaj jest jedno wielkie okno jakby na tą wioskę tam. Ale ładne, naprawdę. My chyba jesteśmy w jakiejś części piwnicznej, bo te wszystkie schody, wszystkie te cegły tutaj spadły z tych poszczególnych pomieszczeń, które były u góry. Może jakieś klatki inne schodowe były tutaj, tak to przynajmniej wygląda. Tak patrzę jeszcze na ziemię, może coś ciekawego tu znajdę. Tam też były schody, czyli tutaj była klatka schodowa, tam. Na tej klatce schodowej były te wnęki. Może jakieś kwiaty były w tych wnękach? Tam jest zejście w ogóle do piwnicy chyba. Mam nadzieję, że uda mi się tam pójść. Tutaj jest jakaś ławeczka zrobiona. Zobaczcie. Takie ławeczki porobione. Ale fajnie. Słuchajcie, przejdę tędy. Jakiś karnik tam jest. I mam wrażenie, że tam jest ta piwnica. Wyjdę stąd. Pójdę tędy. Przez ten piękny park. Ze starymi drzewami. Zobaczcie tutaj. Wow. Tu musiał być balkon. Zobaczcie. Ale to wygląda. Przecież to jest przepiękne. Jeju, te filary. Tutaj było pewnie jakieś wejście boczne, ale zobaczcie tutaj. Wow. Coś pięknego. Tu musiał być balkon taki. Balkon po prostu. I tu też jakaś wieża. Tu nawet drzewo się troszkę spaliło od tego dachu. Pójdźmy dalej. Ale ładne. Naprawdę. A tu jest jakby przejście. Tu jest przejście? Nie, to są jakieś... Tu karnik jest? Tu jest kilka karników. Bo i tu widocznie ktoś dokarmia te ptaszki po prostu.
tej strony. Tu było wejście główne. I tu możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tu jest okienko piwniczne, więc tu była piwnica, więc myśmy tak naprawdę piwnicą weszli. A tu jest to wejście główne. Wow! Normalnie coś pięknego. To są najpiękniejsze ruiny, tak jak Ola powiedziała, w jakich byliśmy. Zobaczcie to. Coś pięknego. Tam jeszcze się uchowała. Tam jeszcze jest w ogóle okno się uchowało. Takie typowo pałacowe, widzicie? Może nie okno, ale rama okienna. I tutaj musiało być takie wejście ogromne po tych schodach. Takie szerokie schody, że można było wziąć i suknię taką tutaj mieć. I w tą suknię podnieść trzeba było i wejść po tych schodach. Pewnie wbiegały, kurczę, pewnie księżniczki. Zsiadając tutaj, karoca przyjeżdżała, księżniczka wychodziła i wbiegała w ten sposób do góry. No i teraz by spadła, więc na tym poziomie była podłoga, a to, po czym chodziliśmy, był to taki zalążek, można powiedzieć, piwniczny, piwnicy. Jeszcze pójdziemy sobie tam, bo wydaje mi się, że tam właśnie była piwnica, więc sobie to zobaczymy. Duży obiekt i piękny. Więc przejdziemy sobie tutaj. Tutaj jest jakby przejście do piwnicy, więc spróbuję tam wejść. Mam nadzieję, że będę musiał wyciągnąć latarkę. No tak, tu się zachowała piwnica. Wow. Ale tu już jest mocno zawalone, słuchajcie. Też to jest wszystko... Ale no, zapalę, poświecę tam po prostu. Chciałbym wam pokazać częściowo, jak to wygląda. O, latarką wyjątkowo. Latarka. O. I tam, co tam jest? Tam normalnie można wejść. Tylko że to jest tak bardzo wąsko. Powiem wam, że kusi tam wejść, ale boję się, że tam nic nie ma. A mogą być jakieś szczury. Coś tam może takiego być, bo dużo śmieci jest nawrzucanych po prostu. Ale no nie wiem. Może mimo wszystko spróbuję tam zejść. Nie, śmieci ogólnie. I zapach spalenizny po prostu. Okej. To nie będę tam schodził. To jest duże ryzyko, no naprawdę, no. Wybaczcie. Ale boję się, że w tych śmieciach tam utonę. Więc nie będę tam wchodził. Wiesz, co ci powiem? No tutaj jest piwnica, tylko że kurczę, chyba raczej nie wejdę do niej. Czemu? No bo ona jest zasypana cała, wiesz? No to nie jest przyszłe. No, znaczy wiesz, jest szansa tam wskoczyć, ale tam jest mnóstwo śmieci i tak dosyć sporo śmieci. Boję się, że tam po prostu są jakieś zwierzęta, wiesz? Zobacz, jak to jest odkopane. No. Zobacz, jak jest nasypane. Ona musiała być kiedyś zupełnie zasypana. To jest wykopane. Tu, gdzie stoisz. No. I Ale... normalnie stoisz na posadzce. No tak. Czyli po prostu prawie 1,5 metra tak naprawdę gruntu nasypało. No. No nie wiem po prostu jak, czy próbować tam schodzić? Jak myślisz? Na ile jesteś ubezpieczony? Nie wiem, musiałbym sobie w pracy to no tylko że dużo śmieci jest naprawdę. No to już jak czujesz. Idę tam zobaczyć.
Tak to wygląda. Też się jak widać paliło. To znaczy, wiesz co? No. Możesz tam spróbować zejść, ale jak będą nadal tylko śmieci, to nie ma sensu, bo ktoś po prostu potraktował to jak śmietnik, wiesz? Nie. Ja myślę, że tam wiele nie jesteś w stanie zajrzeć, ale no, jeżeli chcesz ryzykować, to ja Cię będę asekurować i Cię będę bardzo takim wspierać, dobrym słowem Cię będę wspierać. I, no i będę trzymała kciuki, nie? No dobra, poczekaj na chwilę. Wezmę sobie latarkę. Pójdę tam bez torby po prostu, wiesz? No wezmę Ci torbę. Jakoś tutaj ma torbę. I wezmę to. Zapalę. No i spróbuję tam zejść. Słuchajcie, Ola mi kazała tam zejść. No wiesz co? Jesteś ubezpieczenia. Zapach taki typowo urbexowy. Pełno szkła. A, to jest taka mała piwniczka. Tam nic nie ma. Tak naprawdę. Wiesz? Jakieś opony. I tu już jest chyba koniec. Chociaż jakieś półki tam są, czekaj. Jeszcze w dół wejdę, wiesz? No, tam są takie półki. Telewizor. Ale też myślisz, że jest naniesione jako śmieci? A wiesz co tam są? No. To jest krypta. To jest krypta. I są miejsca na chyba na urny. No tak to wygląda. No naprawdę. Tu. No. No tak to wygląda, ale nie schodzę tam dalej, bo tu się wszystko sypie, a jest mnóstwo szkła, wiesz? Więc w ogóle mam... No, jest mnóstwo szkła. O. No ale widzicie. Veni vidi vici. Czyli tak naprawdę tutaj była piwnica do tego momentu, a tu jedyne zachowane taka krypta, w której albo były pomieszczenia właśnie takie nawet świeżo wymurowane, to zachowało się w środku na jakieś przetwory może, aczkolwiek tam przetworów nie widziałem. Albo inne rzeczy. Będziemy tam wejść. Myśmy to dookoła, nie? Tak, i teraz A chcieliśmy tędy. wejść. O, tam ptaszki są. Ojej, ale są, popatrz, są. Jedzą. Sichody. A tam jest chyba dla jeży takie coś. Może być. I tak, bo jest karma. Aha. One jedzą karmę. Tak. Kocią. Zobaczcie, tutaj to jeszcze z tej strony. Ładnie zdobione. I tu będzie dla jeży faktycznie taki schowek. Zobaczcie tutaj. Ja na początku myślałem, że to jest jakaś czaszka, ale to są te skały, które tutaj są wszędzie i one właśnie tutaj są wkomponowane jakby w to wszystko. Być może ten taki żelazny tam taki wspornik był, żeby kabel był przepuszczony tutaj prądowy. No bo... Na pewno, bo tutaj widzisz, stąd szły. A, no tak, Albo widzisz. też, no i tutaj Tak, to tak musiało być. Ja czasami tak patrzę na to i mam wrażenie, jakby to były czaszki, ale to chyba jest ten kamień taki nie, po prostu. ten kamień, on jest taki gdzieś okrągły. Ale widzisz, on też jest jakiś taki odbarwiony. Ale to No dziwne to jest. to możliwe, żeby ten pożar do tego stopnia to strawił? Znaczy to jest brudne z sadzy, która spadała z tego palącego się dachu. Żarło. Tak, bo ona przez całe lato, no zobacz, patrz.
Jakoś mnie nie wybrudziło. Mnie wybrudziło, jestem naznaczony. Tutaj jest taka górka, właściwie góra sporych rozmiarów i z niej jakieś miejsce na ognisko, rozpościera się piękny widok na ten niesamowity pałac. Nie dworek, to jest po prostu pałac i tu naokoło jest starodrzew. Piękne. Co tu mamy? O, 10 pięter się udało. Powracając do meritum sprawy, piękny pałac. Tam mamy malutką Olę. Idzie. Olu! Jest to? Chodź do Jenny, chodź. Słuchajcie, i tym oto sportowym akcentem biegam po wsi. Żegnamy się przy pięknym zachodzie słońca z pięknego miejsca, jakim jest ten pałac Moesów. Byłoby fajne zdjęcie, ale jakiś chłop wsadził mi centralnie rękę w ten sposób. Zrobisz sobie następne. Naprawdę fajne miejsce, polecam tutaj samemu też przyjść, bo najlepiej historii się doświadcza samemu. Sam o tym się przekonałem, będąc już w zaawansowanym wieku. Ale poza tym patrzcie, pozostałości tych gzymsów są piękne. Tak. Jeszcze się po prostu zachowały, Tak. więc rzadko się to zdarza, aczkolwiek no, on nie jest ruiną od aż tak dawna. No szkoda, bo on Od lat 80. no to... Końca lat 80., tak jak mi mówiłaś, nie? Żeby tutaj był ośrodek wychowawczy, a potem spalił się. No i nie opłacało się, bo to już było na taką skalę remont, pewnie poszły stropy, wiesz, wszystko. Niemniej jednak piękne miejsce. A tam na dole w piwnicy to chyba były po prostu takie pojemniki jakby wymurowane, bardzo czyściutkie. Myślę, że z końca lat 80. czy początku lat 90. mieli piwniczkę. Mieli piwniczkę i tam trzymali produkty żywnościowe, jeżeli tu był dom wychowawczy. Wiesz? No, tak to musiało wyglądać. Dobra, słuchajcie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Czekaj, bo tu
Cześć. Kurde. Zboczenie mnie goni. Cześć. Kurde, idź z boczku. No to cześć.